Bloki za 500 zł? Za 60? A może za 20? Ciekawe, który wybiorę. Siemanko, jestem Kinga. Jak wiecie, każda osoba, która robi coś profesjonalnie, używa do tego specjalnych narzędzi lub materiałów. No i w moim przypadku nie jest inaczej. Ja korzystam z kredek Prismacolor, ponieważ bardzo je lubię. Posiadają w sobie wosk, dzięki czemu one świetnie się ze sobą mieszają. Są mięciutkie, można zrobić coś gładkiego, w miarę gładkiego, no ale jakby nie patrząc, wszystko zależy też od papieru. I w tym odcinku nie będę Wam mówić o kredkach, a właśnie o papierze. Jaki papier wybrać, jaki papier jest najlepszy. Oczywiście to będzie wszystko związane z moim doświadczeniem, z moją subiektywną opinią i to nie jest tak, że dla Was to też będzie odpowiadało, bo wszystko bazuje na tym, co ja po prostu kiedyś kupiłam i też z czego korzystałam, bo wiem, że nie każdy z Was ma pryzmę, niektórzy też wolą używać ołówków, a nie kredek, więc każdy papier jednak ma swoje zastosowanie do czego innego. Takie już zdezelowane. Zacznijmy od podstaw, choć nie nazwałabym to podstawą, a raczej początkiem każdego, kto rysuje, czyli zwykły papier do drukarki. Inaczej też papier rysunkowy, ponieważ one są dokładnie takie same. Gramatura jest bardzo niska, więc ten papier jest strasznie miękki, wiotki, ale to, co nam się najbardziej podoba w takim papierze, to fakt, że jest go naprawdę bardzo dużo, jest on tani, więc kiedy próbujemy coś rysować, kiedy zaczynamy rysować, to bardzo dużo jest takich nieudanych chociażby zarysów, więc korzystając z droższego papieru jakby nie ma sensu, bo na przykład za 5. próbą coś Wam na przykład fajnego wyjdzie i wtedy chcecie to pocieniować, więc lepiej korzystać z czegoś, co jest super tanie, po to, żeby mieć na uwadze, że jednak sporo tego papieru będzie wyrzucone i to będą tylko jakieś takie bazgroły próby. Ja dalej korzystam z tego papieru, jak widać. Czasami coś tam, jak sobie muszę naszkicować, albo na przykład testuję kredki typu muszę pomieszać jakieś barwy, zastanawiam się, czy akurat te kolory będą fajnie sobą wyglądały, albo na przykład, nie wiem, jakieś tam kredek jeszcze są nie mieszałam, bo nie miałam okazji, więc taki papier jest jakby dla mnie trochę jak brudnopis, no ale tani brudnopis, więc dobrze go mieć jednak w domu. Ale to, czego bardzo nie lubię w tym papierze, jest to, że przez niską gramaturę on nas trochę ogranicza. Biorąc pod uwagę ołówki, to mimo, że cieniujemy i nic wielkiego tam nie będziemy robić, jakby nie patrząc, ołówkiem też można osiągnąć super jakość, można zrobić świetne rysunki, hiperrealistyczne portrety, co tam chcecie, ale nie na tym papierze, bo na nim wszystko będzie się Wam rozchodzić, więc mimo wszystko gramatura też ma znaczenie. No o kredkach nie będę wspominać, po prostu zwyczajnie dziurę się zrobi, kiedy będziemy rysować kredkami na czymś tak cienkim. Następny papier to jest papier techniczny, kiedy już czujemy, że nasze zarysy są takie fajne, że już potrafimy coś zrobić i chcemy się tak już lepiej nauczyć tego cieniowania, żeby wyglądały nasze prace estetycznie, i wtedy wybieramy sobie zwykły blok techniczny, na którym sobie cieniujemy. Na takim bloku już możecie zrobić coś fajnego. Ja zaczynałam na takim bloku chociażby rysować też pryzmą, ale to były takie drobne rysunki. Tutaj mam wyświetlone parę takich rysunków właśnie starych, więc jak widać nie rysowałam do samych brzegów, to były najczęściej same postaci i dzięki temu to jakoś zdawały egzamin. Za to im więcej dawałam kredek, tym bardziej ten papier się wyginał, więc rysując na przykład po całości, no to on już trochę nie domagał, więc też nie jest to jakaś idealna opcja, ale jest to już takie przejście na level wyżej, że tak powiem, od tego zwykłego rysunkowego czy tak zwanego papieru z drukarki, papieru do drukarki. Muszę Was uprzedzić, że jeśli pójdziecie do jakiegoś sklepu papirusa czy nie wiem, artystycznego i chcecie papier, który będzie o wysokiej gramaturze i powiecie na przykład 250, to pani sprzedawczyni może Wam polecić taki oto papier, no bo przecież pisze, że jest 250, jest okej, no przecież powinien być dobry, ale pisze akwarelowy, a akwarelowy nie nadaje się ani do ołówka, ani do kredek. Wygląda to wtedy fatalnie i nie polecam Wam, żebyście kiedykolwiek próbowali używać takiego papieru do suchych prac, bo akwarelowy, jak sama nazwa wskazuje, jest do farb akwarelowych, ewentualnie do kredek, w których też używa się wody, więc są to kredki akwarelowe i trzeba je rozwadniać. Ten papier jest bardziej szorstki, grudkowaty, taki z wybruszeniami. Więc nie kupujcie, jeśli korzystacie z kredek, bo pani Wam powie, że wysoka gramatura. Wysoką gramaturę macie właśnie w
takim papierze i jest to papier A3, jest to blok techniczny i piszę wam właśnie, że to jest 250 gram. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę super papier i on mi służył już od dłuższego czasu, bo praktycznie większość prac na formacie A3 wykonałam właśnie dzięki temu, no można powiedzieć, no-name'owi, no bo Happy Color to nie jest jakiś kansum, nie? I on jest ok, kosztuje 6,50 za 10 kartek, nie jest to jakiś super wydatek. To jest mimo wszystko już taki papier bardziej dla osób, które jak już narysują raz, no to wiadomo, że później to albo pocieniują, albo pokolorują i będzie ok. Nie służy on raczej do szkicu na brudno, lepiej wtedy mieć inny blok, jeśli lubicie sobie szkicować na bloku technicznym, właśnie takim zwykłym, który ma 170 i on jest już na przykład wykonany o wiele gorzej. Dlaczego nie używam takiego, chociaż... Alfik. Dlaczego nie używam takiego, chociaż wcześniej wspominałam, że na mniejszym formacie korzystałam do kredek właśnie z 170, to dlatego, że papier, kiedy weźmiemy go sobie tutaj i go sobie tak pomacamy, on w takim dotyku jest nieprzyjemny, jest taki bardziej jakby mechowaty. No wiadomo, no mniejsza gramatura, więc jest bardziej jakby taki rozlazły. To, że jest rozlazły, no to tylko tak nie odczuwacie, ale przy kredkach to widać, że jakby nie wykorzystujecie w pełni potencjału. Alfik! Nie wykorzystujecie w pełni potencjału swoich kredeczek. Nie wiem właściwie jak to jest przy ołówku, ale myślę, że przy ołówku tak samo, no im większa gramatura, tym lepiej, bo wasze cienie będą bardziej estetyczne. Właśnie tutaj jak wezmę sobie ten papier i sobie pomacam, od razu czuć różnicę, że jest on trochę inny, więc ja wam polecam, żeby pójść do zwykłego sklepu i pomacać sobie trochę te karteczki, żeby się samemu przekonać, że faktycznie czasami warto. No, dla niektórych nawet też 6,50 to jest duży wydatek, ale to wszystko zależy, na jakim poziomie jesteście w rysowaniu. Jeśli jesteście już na takiej dobrej drodze, robicie takie fajne, realistyczne, nie wiem, portrety, no to nie ma co oszczędzać. I wtedy 2 zł za blok, sorry, to jest za mało. No dobrze, a w takim razie co sądzę o takim bloku, który za jedną sztukę kosztuje 50 zł? Ja dużo rysuję, więc ja zawsze zamawiam większej ilości, dlatego wydałam na ten blok 500 zł, żeby mieć go po prostu więcej, już być taki zapas. I jest to właśnie Strathmore. Strathmore? Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, czy to jest Strathmore, czy Strathmore. No ale tutaj możecie sobie przeczytać, więc nie będę się za bardzo tutaj gimnastykować. Czy warto? Czy jest jakaś super różnica? Tym bardziej, że... Wiem, czy on ma 250? Nie, on ma 270 gram. Ja w ogóle spodziewałam się, że skoro on jest taki drogi, to że będzie mieć 400 gram. Okazało się, że nie, że jest to 270. No niby mała różnica, więc powinno być tak samo, no bo tamten ma 250, ten ma 270. Jest tylko jedna taka sprawa, że pisze Bristol Smooth, a to znaczy, że on jest bardzo gładki, on jest, nie wiem, czy w jakiejś innej technice wykonany, ale rzeczywiście wow. Ten papier jest tak niesamowity, mimo że z opisu jakby nie jest lepszy, kosztuje strasznie dużo, ale swoją jakość powala i ja po prostu przy kredkach to teraz czuję, że mogę wykorzystać cały ich potencjał. Jaka jest właściwie różnica, kiedy rysuję i jak ja to odczułam? Wygląda to w ten sposób, że kiedy rysujecie kredkami chociażby Prismacolor, no to nakładacie sobie jakieś warstwy, prawda? I w pewnym momencie czujecie, że coś jest za jasne, więc chcecie dołożyć ciemną kredkę na tą warstwę i ją trochę przyciemnić. I na tamtym bloku warstwy były bardzo ryzykowne, wręcz często były nieudane i kiedy dodawałam jakieś ciemniejsze kredki, to one mi się trochę jakby rozwarstwiały, rozchodziły, robiły się kreski, w ogóle bardzo ciężko się kolorowało. Kolejna rzecz jest taka, że tamten przez to, że nie jest aż tak gładki, to kreski musiałam kilka razy zrobić, żeby ona miała takie idealne, mocne krycie. Jeśli chciałam mieć coś gładkiego, to musiałam mocno przyciskać kredki, tak wręcz się wysilać, że miałam później nawet odciski na paluszkach i praca była dłuższa
bardziej uciążliwa, za to na tym papierze, przez to, że on właśnie jest smooth, czyli taki gładziutki, kreskę robi się dosłownie raz. I nie trzeba jej tak mocno przyciskać. Ona tak naprawdę od razu jest już taka fajna, gładka, wyrazista, więc praca jest szybsza, wygodniejsza i możecie o wiele więcej warstw zrobić, jeśli chodzi o kredki. Lepiej się mieszają nawet na tym papierze, więc tak naprawdę kredki Prismacolor najlepiej sprawdzają się z takim papierem. Nie wiem, czy się akurat opłaca go kupować do ołówka. No niestety nie będę próbować, bo ja nie lubię rysować ołówkiem. Dlatego, żeby nie wydawać zbyt dużo pieniędzy, możecie zawsze kupić mniejszy format, format A4. I format A4 tam kosztuje, nie wiem, 20 coś złotych. No i wtedy już Wam wychodzi taniej, prawda? Więc to jest jakby taka bardziej bezpieczna opcja. Podsumowując, uważam, że jeśli już naprawdę człowiek potrafi narysować coś dobrego i czuje się już bardziej jak taki profesjonalista, dużo spędza czasu nad rysunkiem i chce, żeby jego prace były jak najbardziej wysokojakościowe, w takim razie taki Strathmore jak najbardziej polecam, jest to numer 1. Mimo wszystko można zostać przy tańszym bloku typu 6,50 za 250 gram, bo wtedy mamy już naprawdę świetny papier za niezbyt wysoką cenę, więc da się to zrobić, nie wydawając jakiejś wielkiej fortuny, prawda? Wszystko zależy od tego, kto na jakim poziomie jest w rysowaniu, bo jeśli ktoś to robi dla zabawy i narysuje coś raz na jakiś czas, no to po co mu blok za 50 zł? No ale jeśli ktoś jest bardziej ambitny, bo dużo czasu nad tym spędza, albo jest to jego praca, w takim razie powinno się jednak dbać o tą jakość i próbować takich rzeczy. Jeśli Wy sami macie jakieś bloki, które polecacie, albo bloki, które no, są dla Was niezastąpione i Wasze ulubione, to z chęcią bym zobaczyła to w komentarzu. Ja jeszcze na samym końcu chciałabym powiedzieć Wam o szkicowniku, czyli takim papierze dodatkowym, coś co nie używamy jakby do naszej pracy typu rysunek, który chcemy później uprawić, załóżmy w ramkę, tylko bardziej do ćwiczeń. Ja mam szkicownik taki z tej tańszej wersji, mam mały i duży. Duży się nadaje do tego, jak siedzimy sobie w domu i chcemy coś poszkicować. Mały nadaje się do tego, że jeśli chcemy gdzieś pojechać, wpakować do torebki plecaka i mieć to zawsze przy sobie. Więc no, co ja sądzę o szkicownikach? Nie cierpię ich, one są tak beznadziejne, wkurzają mnie i no noszę je, żeby po prostu mieć zawsze przy sobie, mieć okazję do rysowania, no bo jakby nie patrząc jakiegoś innego bloku A4, no to nie weźmiecie ze sobą, bo nic z niego nie zostanie, a zeszyty zazwyczaj mają jakieś linie, za to te zeszyty, które są czyste w środku, no to ich papier to jest prawie jak serwetka, więc to jest jeszcze gorsze. Mam jeszcze tutaj taki szkicownik w twardej oprawie. On jest o wiele droższy od tego szkicownika, aczkolwiek nie zauważyłam jakiejś większej różnicy, jeśli chodzi o sam papier. Bo w szkicowniku jest charakterystyka takiego papieru bardzo chropowatego i jeśli chcecie coś pocieniować, to zazwyczaj te szkice Wasze są bardzo brudne, nieestetyczne, dlatego ja nie pokazuję swoich szkiców, no bo wyglądają tragicznie. Tym bardziej, że w szkicowniku, jak się już go zamknie, to sam rysunek, mimo że wcześniej nie był rozmazany, bo ja nie rozmazuję ręką, trzymam ją zazwyczaj w powietrzu, jeśli korzystam z ołówka, albo po prostu no nie rozcieram sobie tak rysunku, patrzę gdzie kładę tą rękę czy coś, no to po zamknięciu szkicownika kartka o kartkę, nie wiem kiedy ona się ociera, kiedy ja naprawdę rzadko kiedy z nich korzystam, prace są rozmazane, mają kleksa, więc średnio. Jeśli ktoś korzysta dużo ze szkicownika, typu często gdzieś jeździ, no raczej będzie on przewalany w torbie z różnymi rzeczami, wtedy lepiej sobie kupić droższy i mieć z tą twardą oprawą, bo wtedy Wam kartki się nie powyginają. Ten jest tańszy z tego względu, że on tej oprawy twardej nie ma. On jest po prostu jak taki zwykły blok, czyli ta część wierzchnia to jest jak taka folijka. Prędzej czy później to ona się po prostu oderwie i jej nie będzie. Wasze rogi, kartki będą pozaginane, no ale jeśli się tym nie przejmujecie, a chcecie mniej wydać, no to wtedy ten. Próbowałam już kilku szkicowników, nie znalazłam do tej pory żadnego szkicownika, który miałby gładszy papier albo nie rozmazywałby prac w środku. Nie wiem, może nie trafiłam na taki, który jest gładki. Jeśli znacie szkicownik, który ma gładki papier, albo po prostu nie macie kleksa, kiedy coś tam rysujecie, no to koniecznie mi to napiszcie, bo dla mnie te szkicowniki są jak do kosza. No ale korzystam z nich pod takim względem, że nie wiem, pojadę do lekarza, wiadomo jakie są kolejki, no to zamiast siedzieć w komórce czy coś, no to sobie coś tam rysuję. Czy ja mam w ogóle coś, żeby Wam tutaj pokazać? No,
Tak, właśnie, szkic u lekarza, nie? O nie. I tutaj właśnie moje takie próby rysowania stóp, dłoni. Brudne to wszystko jest. Ja strasznie nie lubię, jak mi się brudzą rysunki. Może jestem upierdliwa. Albo coś. No to też jest bardzo możliwe, że ja po prostu patrzę za bardzo na jakieś pierdoły. Nie powinnam może zwracać na to uwagi, tylko po prostu ćwiczyć. To tyle, co chciałam Wam powiedzieć o papierze i jego doborze. Fajnie byłoby, żebyście też dali znać w komentarzu, z czego Wy sami korzystaliście, czy macie takie samo doświadczenie jak ja, czy próbowaliście właśnie tego Strathmola, który ostatnio jest dostępny w Szału dla Plastyków, bo właśnie stamtąd go kupiłam. I oczywiście cała moja opinia, pamiętajcie, że jest kompletnie subiektywna. Nie jest to też film sponsorowany, ja tego papieru nie dostałam, ja musiałam za niego zapłacić. Niestety. To życzę Wam wesołych świąt, dobrego żarcia, dużo prezentów i do zobaczenia do następnego odcinka. Chciałabym jeszcze zrobić podobny odcinek, może o ołówkach, aczkolwiek o ołówkach to tak, no mam jakieś doświadczenie, aczkolwiek nie na jakimś super wysokim poziomie, bo u mnie to jest bardziej, zatrzymuję się na szkicach i tyle, za bardzo tego nie rozwijam, ale o kredkach myślę, że mogę już Wam więcej powiedzieć, więc albo będzie to taki odcinek łączony, że coś tam o ołówkach jeszcze wspomnę, bynajmniej na takim poziomie podstawowym, albo takim, gdzie jeszcze się ćwiczy. Raczej nie będę wspominać za bardzo o profesjonalnym rysunku, bo tutaj bym wolała, żeby już naprawdę specjaliści się wypowiedzieli. Za to o kredkach myślę, że coś by się dla Was przydało. To już Was nie zatrzymuję, smacznego na Wigilii. No, pa pa. Życzę też Wam życzę wesołych świąt.